Jeszcze jedną rzecz chcę zrobić z tym korpusem, zanim go będę wycinał. Wiercę tutaj dziurki w tych miejscach, gdzie ta linia zakręca, żeby łatwiej było wycinać. To samo zresztą zrobię w tym kawałku tutaj, który będzie na wierzchu. No to teraz mogę się wziąć za wycinanie tego. Powoli. No to mamy gotowy skromny kształt. To będzie tak. Teraz zanim przykleimy tutaj tą górną część korpusu, jeszcze dwie rzeczy muszę z tym zrobić. Po pierwsze, żeby on był troszeczkę lżejszy, to wyciąłem w nim tutaj takie otwory. One będą zakryte, ale to będzie powodowało, że ta gitara jest trochę lżejsza i też troszeczkę być może będzie lepiej brzmiała. A druga rzecz, to tutaj będzie taka kieszeń, w której będzie siedzieć elektronika od tej gitary, żeby można robić głośniej, ciszej i tak dalej. I to mogę tutaj przeciąć teraz na wylot. Zrobię po prostu dziurę na wylot, potem się przyklei tą wierzchnią część i od tyłu zrobię klapkę, żeby można było sobie do tego zajrzeć i coś ewentualnie zmienić. Zmienię sobie chyba na większe wiertło, żeby było szybciej dalej. To mam teraz dziurę, trochę za bardzo ładna nie jest, ale teraz ją wyrównam. Jak to zrobimy? No więc mam tutaj szablon z dziurą w takim kształcie, w jakim bym chciał. To sobie tu przymocuję, ona będzie tylko dotąd. I muszę teraz dokładnie ten kształt skopiować. Jak ja to zrobię? No więc do tego mam takie urządzenie zwane frezarką. I to ma tutaj takie ostrze, które będzie cięło drewno, a tu ma takie łożysko, które będzie jeździć po szablonie. Więc jak ja to poprowadzę po szablonie, to będzie tu jechać dokładnie po tym kształcie, a to ostrze wtedy mi wytnie ten kształt w drewnie. No i proszę. Bardzo ładny otwór. No to teraz możemy już przyklejać przód. To zrobię tu jeszcze jedną rzecz. Żeby to ładniej wyglądało, to pomiędzy te dwa kawałki drewna wkleję jeszcze takie coś. To jest taki cieniutki kawałek drewna, to się nazywa fornil. To jest drewno, które się nazywa bloodwood, czyli krwiste drewno. Takie ma czerwonawe zabarwienie. I teraz jak pomiędzy jeden kawałek a drugi wkleję to, potem jak to się zeszlifuje, to będzie miało, to da nam taki fajny ciemno-czerwony pasek, taką obwódkę dookoła. To po prostu będzie ładniej wyglądać. Będziemy mieli taki fajny trzykolorowy brzeżek. Także muszę takie 3 warstwy teraz ze sobą skleić. Klejenie to jest czynność, którą trzeba przeprowadzić szybko i sprawnie, bo klej szybko zasycha. Także jedziemy. Muszę skleić 4 powierzchnie.
4 powierzchnie muszę posmarować klejem. To kawałek po kawałku. Mamy klej z jednej i z drugiej strony, żeby połączyć. Kładziemy to na razie tu. Teraz smarujemy ten kawałek. Dzień można rozkręcać. Zobaczymy, co z tego wyszło. To korpus z grubsza tutaj obrobiłem z boku. Teraz muszę dokładnie odtworzyć kształt, jaki on ma mieć według szablonu. W tym celu ten szablon tutaj przymocuję. Śrubkami. O, gotowe. I teraz jak już mam przymocowany szablon, to mogę wreszcie nadać tej gitarze właściwy kształt. Do tego użyję takiego śmiesznego urządzenia. Tu mam taki bęben z papierem ściernym, który od spodu ma zamocowany taki okrągły kawałek, który się może nie obraca, może się jakby obracać albo nie obracać, jest tutaj różnie zamocowany. I jak to się wszystko będzie kręcić, to będzie mi szlifować tą gitarę, tak żeby zbierać tutaj drewno, do momentu, kiedy ten pierścień od dołu oprze się o szablon. Jak pierścień oprze się o szablon, to będzie jechał po szablonie i ten papier ścierny już dalej drewna nie będzie zbierał. No i dzięki temu ja po prostu kształt tego szablonu skopiuję na tą gitarę, będzie dokładnie tak odtworzony ten kształt, który trzeba. Ja teraz to zacznę, ale to będzie trwało dosyć długo, więc nie będę tego całego filmował, bo to by było po prostu nudne. No, zaczniemy początek. Z tyłu chciałbym zaokrąglić ten kat, żeby on nie był taki ostry, tylko żeby było takie łagodne zaokrąglenie i żeby to było takie samo wszędzie dookoła. Ja tego nie będę robił ręcznie, tylko zrobię to frezarką przy pomocy takiego frezu, który tutaj ma łożysko, a tutaj ma ostrza takie półokrągłe. Także jak to łożysko będzie jechało po brzegu tej gitary, a te ostrza będą nam wycinały takie ładne zaokrąglenie przez całą gitarę. Ja tego nie będę robił całego od razu, zrobię to w 2 przebiegach. Najpierw zaokrąglę to trochę, a potem opuszczę ten frez niżej i przejadę jeszcze raz. Teraz jest akurat taki niepełny przebieg, możemy spróbować. To jest początek. Teraz opuszczę ten frez niżej i spróbujemy to zrobić docelowo. No, świetnie. Tutaj w korpusie z tyłu mamy dostęp do całej elektroniki, jaka będzie w gitarze, ale do tej komory, w której będzie elektronika, trzeba będzie zrobić klapkę. I na tą klapkę teraz wytnę taki mały schodek, żeby ona tam weszła w ten schodek. Mam tutaj szablon, który jest akurat dobrany odpowiednio.
Mam tutaj miejsce na pokrywkę. Teraz muszę jeszcze od tej strony to zrobić. Już będzie w inny sposób. Żeby dostać równą linię z tej strony, po prostu przyczepiam sobie tutaj kawałek prostego drewna i prowadzę frezarkę po tym. No i proszę.